No, to chyba jest już gotowe. Pokażcie. No, to jest właśnie to chlebek na ognisku. No i co? Pięknie jest tu. No, Lepiej niż tam przed telewizorem, komputerem. Co tu się dzieje? Kim pan jest? Maurycy Serafinowicz, proszę pana. Biwakuje z wnukami. Biwakuje pan. Tak. To już wyjaśni policja. Jaka policja znowu? Jaka policja? Pójdzie pan z nami i proszę zgasić ten ogień. No masz. Dziś w odcinku Wojna przewoźników. ludzie pomocy! Nie odpuszczę wam, słyszycie? Nie daruję wam! Co tu się dzieje? Czy spełnią się marzenia śmiertelnie chorego podróżnika? Co tutaj się dzieje? Proszę, pochwal się córce, co znowu wymyśliłeś? Ja nie zamierzam zdechnąć w łóżku. Twój ojciec zamierza zdechnąć, płynąc kajakiem do Morza Czarnego. Olga nie może pogodzić się ze stratą rodziców. To był wypadek. Wypadek. Wierzysz w takie wypadki, tak? Tak, takie wypadki się zdarzają. Wiesz co, nie kłam, nie zamydlisz mi oczu. Wybraliśmy się na przygodę, wrócimy rano, nie martwcie się. Asia, Kornel i Maurycy, no. Córeczko, przestań w kółko to czytać. Czytam, bo dalej nie wierzę, mamo. Normalnie porwał mi dzieci. Nie przesadzaj. Siłą ich nie wziął. Słucham, bronisz go? Nie upilnowałaś go, mamo. Teraz cię przechytrzyła, ty go bronisz. Ale daj mi spokój, nie bronię go. To przecież ich dziadek. Krzywdy im nie zrobi. Ale przecież jemu się może coś stać. On jest tak bardzo ciężko chory, w każdej chwili przecież może umrzeć, tak? I tak po prostu zabiera nam dzieci Andrzej. Policja! Gdzie? No policja! Otwieraj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozumiem, że to państwo są rodzicami Asi i Kornela, tak? Tak. W takim razie dowody tożsamości państwa poproszę. Olga, Nie wierzę. Nie wierzę, że ich już nie ma, że dzisiaj jest pogrzeb. Olga, wiem. Wiem, co czujesz. Wiesz? Przepraszam. Nie to miałem na myśli. A już najbardziej nie wierzę w to, że to był wypadek. Chodź, jeszcze się prześpisz trochę, co? Jest dopiero 5. I tak nie zasnę. Dobra, to posiedzę z tobą. Chcesz herbatę? Olga była zdruzgotana po śmierci rodziców w wypadku. Zupełnie się zamknęła i odcięła ode mnie. Chciałem jej pomóc, ale nie potrafiłem. Położyłem dzieciaki. Dobrze. Zaraz chyba zasną. No to, czy wiesz, co myśmy sobie tutaj wyobrażali? No co takiego? Obiecałem dzieciom nocną przygodę w lesie i tyle. W takie zimno. A to właśnie to im obiecałem. Nie mogłeś chociaż nas spytać? A dalibyście zgodę? W życiu, nie. No właśnie. Zostawiliśmy liścik, gdzie jest napisane, że dzieci są ze mną. Ale Maurycy, do diabła. Ile ty masz lat? A co to o lata chodzi? Ważne, że dzieci przeżyły jakąś frajdę. Ale czy ty wiesz, na jakie niebezpieczeństwo je naraziłeś? Takie niebezpieczeństwo. Ja nad tym wszystkim czuwałem. Tak, ojciec czuwał, że skończyliście na komisariacie. No tak się złożyło, no co? No gdzie jest w lesie napisane, że tu się kończy las, a tu się zaczyna ten, no, rezerwat. A zresztą ten strażnik leśny był pierdliwy służbista. No ale tylko ty jesteś bez winy, tak? Nocujesz z dziećmi w rezerwacie.
pali ognisko, dostaje mandat i uważa, że wszystko jest w porządku. No, trzymajcie mnie. Tato, wiesz co, no po prostu wystarczy, że my z mamą tyle lat przecież drżałyśmy o ciebie. Czy wrócisz w jednym kawałku z tych swoich dzikich, lekkomyślnych wypraw, no. Dzikie to może i one są, ale lekkomyślne Słuchaj. to na pewno nie. Ja sobie nie życzę, żebyś teraz wplątywał w swoje pomysły moje dzieci i uczył je takiego zachowania. Wiecie co? Normalnie rodzice byliby wdzięczni za to, co ja daję wnukom. A co ty im dajesz, no? One przeżyły przygodę. Oj. Zapytajcie się ich, czy są szczęśliwi, czy są zadowoleni. Są. No, coś ty, Helenko, widzę, że ty dzisiaj jesteś nie w humorze, coś. O, dałabyś spokój, co? Andrzej i Kinga chodzą jak na bzdyczeni. Nikt nie jest nabzdyczony. Po prostu wszyscy jesteśmy w szoku. Jak mogłeś zrobić coś tak głupiego? Ty znowu zaczynasz? Znowu zaczynasz? Zabrałeś dzieci bez pozwolenia i dziwisz się, że Kinga i Andrzej są źli? Dzieci są Kingi i Andrzeja, ale to są także i moje wnuki. Co ty myślisz, że ja bym zrobił coś takiego, żeby im się coś złego stało? A gdyby coś stało się tobie? Dopiero co miałeś chemię. Zapomniałeś o tym, jesteś bardzo osłabiony. Ej, tak. Bo tak już powiem się zabierać za umieranie. Ja tą śpiewkę już znam. O, zobacz, widziałeś takiego trupasza, co? Wcale nie jest śmieszne. Masz raka płuc. Kiedy to w końcu do ciebie dotrze? Nie wiem, kiedy dotrze i nie mam na to ochoty. No tak, na raka nie masz ochoty. A kiedy zrozumiesz, że nie wszystko już zależy od ciebie i od twoich chęci? Te czasy już się skończyły, rozumiesz? Jak widać, nie. No dobrze, przesadzam, tak? A co będzie z tym? A co do tego mają te leki? Kosztują. A ty przynosisz do domu jakieś mandaty, jakbyśmy mało mieli wydatków. Ja się już o nic nie będę prosić, a za mandat zapłacę sam. Proszę. A ciekawe z czego? Pracujesz gdzieś? No słucham, powiedz. Pomogę pani z tą torbą. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Super. Dziękuję. Co wy robicie? Jezus! Boże, ludzie! Nie, to gnoju! Pomocy! Ludzie, pomocy! Nie odpuszczę wam, słyszycie? Nie daruję wam! Co tu się dzieje? Szlak by ich trafił. A kto to zrobił? Konkurencja w dupę jeża, konkurencja. Usłyszeliśmy krzyk klientki, więc wzięłam gaz pieprzowy i wybiegliśmy z szefem na pomoc. Kiedy zobaczyłam auto całe upaćkane, w ogóle nie rozumiałam, co się stało. Proszę pana, niech pan zmyje ten szlam, żeby brudu nie było. Tak, bo znowu jakaś straż miejska się do nas przyczepi. No właśnie, żeby się strasznie przyczepiła. No. Dobrze, szefie. Ach, to jest... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Można? dobry, dzień dobry. Tak, zapraszamy, proszę bardzo. No, w czym możemy pomóc? Ile to jest warte? Spójrzcie. A co to? Sprzęt wspinaczkowy? Dokładnie tak. No ale chyba wiekowy, co? No, trochę tak. Te 8 gdzieś tu powinny być w środku. O, te. Te tutaj. O, one mają 30 lat i proszę zobaczyć. W dalszym ciągu działają. Proszę. No tak, no co tu ma się zepsuć? Mało to skomplikowane, nie? Ten sprzęt nigdy mnie nie zawiódł. Ach, ale to chyba dawno temu było, co? 10 lat.
Tak, 10 lat temu. Przecież to trzeba mieć bardzo dużo siły. Oj, miła pani. Proszę panią, ja trochę przytyłem niestety poza kontrolą i teraz to na te skałki to ja mogę sobie popatrzeć z daleka. Gdzie ja to mam? Tu jest, o! To są kości, które kupiłem w Czechosłowacji. Tam sprzęt turystyczny jest lepszy i tańszy. No, zgadza się, proszę pana. Ja swoje pierwsze narty kupiłem w Bach-Ledowej Dolinie. O! Ale muszę panu powiedzieć, że już dawno na nich nie jeżdżę. A widzi pan, a to działa. No. Teraz tego sprzętu nowoczesnego pełno jest w sklepach. No ale na to trzeba pieniędzy, a to drogie hobby. No tak, ale sam pan powiedział, że to 30 lat ma. To może by pan spróbował gdzieś na giełdzie to sprzedać albo przez internet? Nie mam na to czasu. No, ale ja panu za wiele nie dam. No. I tylko w zastaw. No i wolałbym, żeby pan to odebrał, bo nie będę się z tym później bujał. No, jakby to, no dobra, no niech będzie w zastaw. Dobra, niech będzie. Ale tak na moje oko, no to nie dam panu więcej jak 200 zł. No nie, no panie drogi, no niech pan się nie wygłupia, no pan. Proszę pana, ale to stary sprzęt, no. Angelika, sprawdź w internecie, po ile to chodzi. Jasne, szefie. Po pogrzebie rodziców Olgi Mariusz przywiózł rodzinę do domu. Olga była zupełnie zdruzgotana. To zrobię herbatę. Mamo, a dlaczego było tak mało ludzi? Gdzie ciocia Hania albo ciocia Łucja? Nie wiem, nie wszystkim powiedziałam. Dlaczego? Nie miałam do tego głowy, kto się dowiedział, ten przyjechał. A ci ludzie z biało-czerwoną szarfą, to kto to był? Ktoś z ministerstwa, nie wiem, kochanie. Tylko na to ich było stać, żeby przysłać kogoś z szarfą. Żeby ochronić swoich ludzi przed śmiercią w zamachu, to za wiele. Olga, jakim zamachu? To był wypadek. Wypadek. Wierzysz w takie wypadki, tak? Tak, takie wypadki się zdarzają. Wiesz co, nie kłam, nie zamydlisz mi oczu. Rozumiałem Olgę. Bardzo cierpiała i to było widać. No, ale nie chciałem też, żeby przenosiła swoje urojenia na Julkę. Musiałem ją chronić. To szefie, to będzie to? I jak tam? Udało się to jakoś domyć? Ledwo, to jakieś pomieszanie oleju silnikowego z nie wiadomo cholera wie czym. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie ma za co, niech pan to postawi, tak. No. A co to za konkurencja pana tak urządziła? Pracuję w przewozie osób. A, te takie taksówki na aplikację. Dokładnie. A, i to taksówkarze z panem tak boją, zgadza się? Panie, bo oni by chcieli mieć monopol, trzymać wysokie ceny i ciąć klienta na każdym kroku. No ale ceny chyba poszły w dół, jak się pojawili tacy przewoźnicy jak pan. No i co z tego? Jak to co? No to przez takich jak wy, to im się chyba nie opłaca teraz jeździć po niskich cenach, nie? Proszę pana, mi się opłaca, a i mnie? Bzdura. Ach, no może i ma pan rację. W każdym razie mogliby walczyć w bardziej cywilizowany sposób. A, szkoda gadać. Jeszcze pytanko mam jedno. Czy mógłbym dostać od państwa nagranie z monitoringu? No z tym to nie za bardzo. Policja musiałaby mnie o to poprosić. O, rozumiem. No to w takim razie wrócę z policją. A, widzę, że pan nie odpuści, co? Nie ma takiej opcji. Dobra, na razie. Słyszałem o wojnie taksówkarzy z przewoźnikami, ale nie bardzo wiedziałem, kto ma rację. Jakoś nigdy nie miałem okazji, żeby zapytać zainteresowanych. A taksówkami jeździłem mało. Zapłaciłem prosto z poczty. Patrz. A skąd wziąłeś pieniądze? No zastawiłem sprzęt wysokogórski. No nie cieszysz się? To mnie nie cieszy. Co to jest? To jest żagielek, szybko się uwinęli. A przestań wreszcie rżnąć głupia, dobrze? Mamy tyle kosztów, a ty wywalasz pieniądze na jakiś żagiel. To tylko 150 zł. A na cholerę ci żagiel? Do cholery. No ja się nie znam, ale pytam, do czego ci ten żagiel? Do kajaka. Nie wiesz, że już nie możesz pływać kajakiem? No tak. Lekarz mi nic nie powiedział, że nie wolno mi pływać z kajakiem. No jasne. O skokach ze spadochronem też nie mówił, tak?
pani o połykaniu noży nie mówił, tak? No słucham, ale to nie znaczy, że możesz to robić. Czy jakkolwiek... Maurycy, siadaj, siadaj, proszę cię, siadaj. Spokojnie, kochany, spokojnie. Co ja jeszcze Proszę cię, siadaj, przepraszam. Siadaj, no, już. No co lepiej ci? Tak? Dziękuję ci, Helenko. No już dobrze. Cześć, dziadek. Cześć. O, cześć. Witajcie, moje cmoty. Co robisz, dziadek? Dziadek teraz odpoczywa. Dajcie mu chwilkę, dobrze? Babcia chciałaby, żebym ja odpoczął na wieki wieków. Amen. Maurycy. Ale ja się nie daję. Już przestań. No co to, Helenko? Nie można pożartować. Co ty? Dziadek, to może poczytamy razem książkę? Tak, to wyprawie na biegun północny. O, no dobrze, to czytajcie sobie. Tak, zdobywajcie te bieguny. Byle w łóżku. Babcia teraz pójdzie coś załatwić, dobrze? No to kto pierwszy? Ja! Nie, to czekaj. Co ja? Damy mają pierwszeństwo, pamiętaj. Pamiętaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham. Mąż mój dzisiaj był u państwa zostawić sprzęt wspinaczkowy. A tak, rzeczywiście był. Pani mąż jest zdobywcą i w ogóle podróżnikiem. Tak. Przyniosłam jeszcze ten żagiel. Ale jeżeli ten żagiel jest pani męża, no to on musi sam to załatwić. Ale niestety mój mąż za nie mógł. Naprawdę taki okaz zdrowia jak on? Nie taki znowu okaz. On jest po lobektomii płuca. No, rozumie pani, po wycięciu. Naprawdę, ja bym w życiu nie powiedziała. On był taki pełen energii i... Ja, bo on wmawia sobie, że będzie żył jak dawniej. Tak jakby nic mu nie było. Ale ma raka płuc z przerzutami. Lekarze dają pół roku. Oj, to bardzo nam przykro. A on wstydzi się tego, że jest chory i nie chce zrozumieć, że musi się teraz bardzo oszczędzać. No, w każdym razie leczenie kosztuje nas masę pieniędzy. No tak, a wszystkiego nie da rady załatwić przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skąd? No dlatego musimy sprzedać ten żagiel. Ani razu nie był użyty. Ja mam paragon. Proszę bardzo. Kosztował 150 zł. Andrzejka, przyjmij. Jasne. W sumie wzruszająca była historia tego starszego pana. No ale za pieniądze z takiego żagla, no to nie da się człowieka wyleczyć. Tylko co mogliśmy więcej zrobić? Daliśmy kobiecie 100 zł i tyle. Mówcie na Jula, musimy już wychodzić. Mama nie chce wstać. No wiesz, nie spała całą noc. Daj mi jej trochę odpocząć. Nie pójdzie nawet do pracy. Zadzwonię i ją wytłumaczę. Myślę, że zrozumieją. Wiesz, teraz my też powinniśmy rozumieć mamę. No, wiem, ale możemy coś dla niej zrobić, czy tylko ją rozumieć? Mama potrzebuje czasu. I musi czuć nasze wsparcie. No, ale ja bym chciała jej jakoś pomóc, bardziej. To bardzo dużo. Chodź. Jestem bardzo z ciebie dumny. Podziwiam cię. To może ja zostanę dzisiaj w domu z mamą. Chciałabyś? Dobra. Napiszę ci usprawiedliwienie. Ale śniadanie musisz zjeść. Ja wcale nie byłem przekonany do tego pomysłu. Moim zdaniem dla Julki najlepsze byłoby teraz normalne funkcjonowanie, no ale skoro chciała zostać przy mamie, no to nie mogłem jej tego zabronić. Cześć, dziadek. Cześć. Och, po szkole już.
Tak, co robisz? Bo babcia kazała nam cię pilnować. Ale po co ci ten kajak? Posłuchajcie, już dawno temu, to było w 1979 roku, postanowiłem, że popłynę Wisłą, Sanem aż do Dniestru, a potem aż do Morza Czarnego. A wiecie, kto tym szlakiem płynął? No, wikingowie. Wow! A? No, też próbowałem kiedyś, ale to się nie udało, ponieważ no, były trudności dostania się na Ukrainę. Ale teraz popłynę. Nie, serio? Tak, ale będę miał żagiel. Kajak z żaglem? Ale mega! No, tak jak myślałam. Ledwo postawiliśmy cię na nogi, a ty znowu coś kombinujesz. Do czego ci ten kajak? Babciu, dziadek popłynie tym kajakiem do Morza Czarnego. Jak wikingowie. No, oni chyba żartują, prawda? Helenko, powiedz mi, gdzie jest ten żagiel? Tam, gdzie twoje raki czekany i inne graty. Jak mogłaś zastawić mój żagiel? Nie zastawiłam, sprzedałam. Ale jak tak mogłaś? Mogłam. Dlaczego Mogłam. to? Mogłam, sama sobie pozwoliłam, rozumiesz? Żeby kupić ci, proszę, twoje leki. 200 złotych za nie dałam. Co tutaj się dzieje? Obiad zaraz przypalę przez was. Proszę, pochwal się córce, co znowu wymyśliłeś. Ja nie zamierzam zdechnąć w łóżku. Tato! No właśnie. Twój ojciec zamierza, jak to się wyraził, zdechnąć, płynąc kajakiem do Morza Czarnego. Co to za pomysł? Bo ja jeszcze nie wykonałem tego, co sobie postanowiłem, co zamierzam zrobić. Tato, ale ty nie możesz teraz zrobić wszystkiego, co postanowiłeś, no. A co ja jeszcze mogę? No, wiesz, no możesz jeszcze wiele rzeczy, tylko no tak naprawdę nie możesz robić tych, które robiłeś, jak byłeś zdrowy, no. Właśnie. Ale ja Po nie prostu. potrafię robić tego, co robią inni. Nie chcę! A pomyślałeś, gdzie my jesteśmy w tych twoich planach? No słucham. Mama ma rację. Bo zobacz, no my robimy wszystko, tyle wysiłku wkładamy w to, żeby cię utrzymać w jako takim zdrowiu, a ty co robisz? No wszystko robisz, żeby się, nie wiem, od nas uwolnić. Wy nic nie rozumiecie. Ja i tak popłynę. Popłynę. No świetnie. Popłynę! Tak. Na pewno Julka wróci jak najszybciej do szkoły. No rozumie pani, że to jest wyjątkowa sytuacja, tak? Tak, ja myślę, że jutro już powinna być w szkole. Dobrze, dziękuję, do widzenia. A jak w ogóle Julka się trzyma? No wiesz, rozbita jest, no. Straciła dziadków. Nie ma oparcia w mamie. W tobie ma. Wiesz, nawet Julka to sobie nieźle radzi. Olga jest w takiej rozsypce, że martwię się o nią. No wiesz, no, musicie być cierpliwi. Olga chyba była bardzo mocno związana z rodzicami, nie? No tak, no. Zwłaszcza z ojcem. Wiesz, oczko w głowie, no. Kompletnie nie wiem, jak ją pocieszyć. No bo się nie da. To trzeba czasu. No wiem. A w każdym razie na razie jest ciężko. Przykro mi. Naprawdę. Byłam na nią wściekła, to prawda, ale to co innego. Dziękuję, Angela. Nie mogę powiedzieć, że wybaczyłam Oldze sytuację z Jackiem. To byłaby nieprawda. Ale w obliczu takiego nieszczęścia, jakie to miało znaczenie? O jakim normalnym życiu pan mówi? Przecież on jest umierający. No dobrze, no. Aha. Dobra, no zapiszę. Mam jakąś kartkę. Dobrze. Dobrze. Dziękuję. Już sobie zapiszę. Zajęty strasznie. No i co mówi lekarz? Skierował mnie do psychoonkologa. Chyba ojca powinien skierować. Czekaj. Nie wiem, może faktycznie ja najpierw powinnam z nim porozmawiać. No ale o czym? O normalnym życiu ojca. Nie, no chyba wy żeście wszyscy powariowali.
No nie wiem, no po prostu mam numer, zadzwonię, porozmawiamy. Dobrze, dobrze, rób jak uważasz. Nie, no, zupełnie nie wiem. Nie wiem. Dzień dobry. To jest właśnie ten pan podróżnik, o którym ci mówiłam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, można? Proszę bardzo. Ja przyszedłem po żagiel, bo tu żona sprzedała żagiel. Tak, ale żona mówiła, że pan... No, tak. Żona by chciała tylko, żebym szybko umarł. Nie. Koleżance chodziło o to, że żona bardzo martwiła się o pana. Tak. Tak, ona się martwi. Tylko o to, żebym ja wygodnie umarł. A ja nie chcę wygodnie umrzeć. Nie chcę. I stąd te nasze jedyne nieporozumienie. Ile za ten rower? 200 zł mogę dać. O, panie. To ja w nim jeździłem na wyścigu pokoju, panie. Pamięta pan tamte czasy? To znaczy czasów nie, ale wyścig pokoju tak. Szurkowski, Szozda, Piasecki. O, widzi Piaseckiego pan, pamiętam. A widzi pan, mistrz świata, proszę pan. No i co z tym rowerem? 200 zł to jest naprawdę wszystko, co możemy dać za ten rower. No nie wiem, no dobra. Ja może przyniosę żagiel. Widziałam spojrzenie tego pana. Jasne, każdy ma prawo robić, co chce. Ale z drugiej strony, jego żona tak się o niego martwiła, a ja doskonale ją rozumiałam. Pani doktor, chyba się przesłyszałam. Czy my mamy ojcu na wszystko pozwalać? Nie na wszystko, tylko na życie. Ale wie pani, takie normalne. Pani doktor, nie może być tak, że cała rodzina urabia się po łokcie, żeby on żył jak najdłużej, a on co? Wścieka się tylko i co? Robi wszystko po swojemu. A czy pani by się nie wściekała, gdyby ktoś nagle pani zabronił korzystać z życia? Musi pani zrozumieć, że chory chce być traktowany na równi ze zdrowymi. Musi pani to zrozumieć. Staram się, naprawdę, no. Tylko, że chyba nie rozumiem, no. Proszę mi powiedzieć, co pani ojciec kocha najbardziej na świecie? Mój ojciec był podróżnikiem. Jest. On ciągle żyje. Jest podróżnikiem, kocha przyrodę, przestrzeń, survival. I myśli pani, że jest szczęśliwy w domu, przykuty do łóżka, wśród leków i ciągle zamartwiającej się rodziny? No okej, rozumiem to, ale no przecież no co, wyprawa kajakiem do Morza Czarnego? Jeżeli takie ma marzenie. Przecież on jest śmiertelnie chory. I żadna wyprawa tego nie zmieni, prawda? Dobry wieczór. Była tutaj ta policja? Słucham? To jest pan, któremu wczoraj taksówkarze zniszczyli auto przed naszym Lombartem. Serio? Nic nie mówiłaś. Nie no, na szczęście tylko zapaskudzili, tutaj go myłem. Ale policji nie było. No tak myślałem. Na komendzie nie chcieli przyjąć zgłoszenia, że niby mała szkodliwość czynu, brak szkód materialnych, bla bla. Wcale się nie dziwię, że nie przyjechali. No to jednak nie jest dziwne, bo oni w końcu to przyjęli, no zmusiłem ich. Ale teraz widzę, że i tak to nic z tego nie będzie. Czyli pan jest przewoźnikiem, na którego uwzięli się taksówkarze, dobrze rozumiem? Dobrze, ale teraz ja wezmę się za nich. Możecie mi państwo pokazać jakieś kamerki samochodowe? Widziałem, że macie tu niezłe. No tak, mamy, to proszę ze mną. To jest wojna, rozumie pan, ja muszę mieć własny monitoring. Coś takiego na przykład. O, to by było niezłe. Ten przewoźnik naprawdę był rozsierdzony. Nie dziwiłam mu się. No bo jak policja mogła tak po prostu zignorować zgłoszenie? Przecież to był co najmniej wandalizm. Chyba. Jaki lekarz mógł powiedzieć coś takiego? Psychoonkolog. Pomaga chorym na raka radzić sobie psychicznie z chorobą, podobno rodzinom też. Tak, i chcę, żebyśmy pozwolili Maurycemu płynąć tym kajakiem w jego stanie. Nie, ja dziękuję za taką pomoc. Słuchajcie, ale może ten lekarz wie, co robi. Wiesz co, Andrzej, proszę cię. Zajmuje się tym na co dzień i mówi, że chorzy powinni być aktywni. No to jeżeli chce, żeby ojciec był aktywny, to niech mu każe jeździć na rowerze wokół domu, a nie kajakiem przez pół Europy. I tak nas na to nie stać. Taka wyprawa kosztuje, a my mamy, Andrzej, coraz więcej wydatków. No właśnie. Słuchajcie, musimy zacząć zbierać na wypożyczenie respiratora. Butla tlenowa za chwilę przestanie wystarczać. Boże, mamo, jestem tym wszystkim tak zmęczona już. Słuchajcie,
Jeżeli pozwolimy Maurycemu dopiąć swego, więcej go nie zobaczymy. On po prostu nie przeżyje takiej wyprawy. Co za szczury na moim okręcie. No, co się dzieje? Opowiadajcie. Co się stało? Mówcie. Dziadek, ty umierasz? Słyszeliśmy, jak mama i tata rozmawiali z babcią. Że jak popłyniesz tym kajakiem, to już nie wrócisz. Że umrzesz tam, bo jesteś już bardzo chory. Każdy kiedyś musi umrzeć. Rozumiecie to? Tak, to jest. Wiecie o tym, prawda? Tak. No właśnie. Ale posłuchajcie, co jest ważne. To jest bardzo ważne. Zapamiętajcie to. Żeby każdy, jak umiera, to umiera na własnych zasadach. A nie tak, byle jak. Co dziadek robił? Podróżowałeś. No. Miałeś różne przygody. A, widzicie. I tak właśnie trzeba umierać. To nie można tak, żeby gdzieś odchodzić z tego świata z jakąś rurą w nosie albo w gębie. Dajcie spokój. Nie, to nie tak. To. Ja chcę jeszcze troszkę może popływać. Może pójść w góry. Muszę zbudować ten duży kajak. Muszę. I popłynę. Popłynę na wyprawę. Jeżeli go nie zbuduję, nie popłynę, to znaczy, że co? Że dziadek poddał się temu rakowi. Że ten rak go zwyciężył. Chodź tu do mnie. Chodź. Asia, Kornel! Ruchy, dzieci! Idziemy do szkoły, już kanapki mam. Proszę. O, proszę bardzo. Maurycy, wypij. Nie, dziękuję serce. Ja muszę iść do warsztatu. A po co znowu do warsztatu? No bo wykupiłem już ten żagiel. Muszę go zamocować. Słucham? Wykupiłeś żagiel? Tak. Ty się uparłeś, żeby wykończyć nas oboje, prawda? No posłuchajcie. Tydzień w te, czy w tydzień w tamte, to naprawdę nie robi żadnej różnicy. A nie pomyślałeś, że mnie robi? I nam wszystkim? Maurycy, dlaczego ty nam to robisz? Helenko, posłuchaj. No, nie wiem, czy to jest dobre, czy jest złe, ale ja już inaczej nie potrafię. Helenko. Puść mnie, Maurycy. Babciu, nie płacz. Dzieci, idziemy. Cześć, dziadek. Cześć. Pa, dziadek. Idźcie po wiedzę, wracajcie cali i zdrowi. Pomóc panu? Nie, dzięki. Dam radę. Jest taksówka już. Do widzenia. Do widzenia. O, dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, lampę damy do tyłu, bo do bagażnika się nie zmieści. Jak pan uważa? Zapraszam. Ej! Co jest? Ty! Stój! Szlak! Stój mu! Facet wyskoczył jak Filip z konopi. No ten taksówkarz miał szczęście, że akurat byliśmy na miejscu. Mariuszowi wraz z taksówkarzem udało się schwytać napastnika. Okazało się, że jest nim niedawna ofiara identycznego napadu. No nie do wiary. No głupio pan robisz, że bierzyć się nie chce. Nie ma pan prawa. A pan ma prawo niszczyć mienie? Rozpieprzyłeś mi pan lampę, jest do wyrzucenia. Chłopie, no zobacz co narobiłeś! A oni mogą takie rzeczy robić? Ty łajzo, ty już nie będziesz nikogo wozić. To nie ja zacząłem. Myślicie, że możecie mnie zastraszać? A wy co? Podbieracie nam klientów, wozicie bez licencji, bez pozwoleń? Klient sam wybiera, z kim woli jeździć. Jakbyście tyle nie zdzierali, to nie jeździliby ze mną. No to wasza wina. My potem musimy to jakoś odrabiać. Tak, zdzierać po 5 zł za kilometr albo i więcej. Z wami nigdy nie wiadomo. A do mnie klient zanim wsiądzie, to wie ile zapłaci. Do ciebie to już nikt Dobra, nie... już, spokojnie, panowie. Ja mam w dupie, ja dzwonię po policję. No może to i najlepsze wyjście. O, a co to? Wycieczka rowerowa zimą? Chcemy je sprzedać. Nie sprzedać, tylko zostawić. Do wiosny. Zastawić, ale no musielibyście mieć 18 lat. No nie, my naprawdę bardzo potrzebujemy pieniędzy. A na co zbieracie? Na wyprawę naszego dziadka. Na wyprawę dziadka? Tego dziadka, co tu już był?
Tak, najpierw był tu coś zostawić, bo dostał mandat za nocną wyprawę do lasu. Byliśmy z nim. I było super, dlatego że dziadek się na wszystkim zna i wcale nic złego nie zrobiliśmy. No właśnie, nie wiadomo za co ten mandat, ale chodzi o to, że dziadek jest podróżnikiem i chce popłynąć kajakiem do Morza Czarnego. Ale ani mama, ani babcia nie chcą go puścić, bo jest bardzo chory. I nie chcą mu dać pieniędzy, bo leki drogo kosztują. Dlatego musimy zostawić nasze rowery, żeby pomóc dziadkowi uzbierać pieniądze i żeby mógł popłynąć. Ale poczekajcie, przecież powiedzieliście, że rodzina i tak dziadka nie puści. No tak, ale dziadek mówi, że i tak popłynie. No, pamiętasz, twardy, uparty gość. No. Tak. Ale pomyślcie, no, a jak dziadkowi coś się stanie i trzeba będzie go ściągać Bóg wie skąd, wiecie, taka wyprawa to jest bardzo groźna impreza i droga. No tak, ale to zawsze można ubezpieczyć. Ale to też kosztuje. To co mamy zrobić? Dziadek musi popłynąć, to jego wielkie marzenie. Przecież nie robi nikomu nic złego. Wiecie co? Rowerów od was nie możemy wziąć. Ale mam pomysł. Historia tego podróżnika była dla mnie fantastyczna. Pomyślałem o marzeniu. Jest dziennikarką, ma różne dojścia, a to mogła być świetna inicjatywa społeczna. Aktywizacja ludzi chorych na raka? Od razu postanowiłem pomóc. Tymczasem chory na raka podróżnik, zgodnie z zapowiedzią, przygotowywał kajak do swojej ostatniej wyprawy. Tak? Tak, słucham? Tak, to ja. Asia i Kordel? A co oni tam robią? Jak to? Jak to w mojej sprawie? No i dzisiaj kupiłem taki szwajcarski zegarek. W porządku. No. O! Jest nasz pan przewoźnik. I jak tam? Udało się panu z tą lampą coś ugrać? Tak, udało się państwu wpędzić mnie w tarapaty. To znaczy panu, bo to pan mnie złapał. Przepraszam bardzo, sam pan jest sobie winien. W ten sposób się nie załatwia sporów, no. A niby jak? Z nimi inaczej się nie da. A teraz jeszcze musiałem zapłacić temu kolesiowi za lampę i kolejnych parę stówek w plecy. Muszę zostawić komputer. Czyli co, już pan nie wozi? Wożę, ale panu to chyba się zdaje, że z tego niezłe kokosy są. A nie ma. To jest trudny rynek. No, to samo mówił ten taksówkarz. No ja nie wiem, po co sobie jeszcze życie utrudniać. Dobra, nie przyszedłem tutaj prosić o rady. Dacie dobrą cenę za tego lapka? Naprawdę jestem w potrzebie. Pan pokaże. Dzień dobry. Dzień dobry, szukam zestawów do szycia. Możecie mi państwo pomóc? To ja się zajmę panią, a tutaj Tak. załatwię z laptopem. Dobra. Proszę, zapraszam. Dziękuję. Ten facet mentalnie był ciągle na swojej wojnie. Tak jak do taksówkarza, żadne argumenty nie trafiały do niego. No byłem ciekaw, czy kiedyś rozwiążą ten spór. Nie ma ich? Byli w szkole, ale potem nikt ich nie widział. A na warsztatach filmowych? Nie przyszli. Słuchajcie, Maurycego też nie ma od paru godzin. Wydaje mi się, że mogą być razem z nim. Jakoś mnie to nie uspokaja, mamo. No mnie też nie. Ojciec No dzwoni. co? Czekajcie. Halo? Tak? Słucham? Są z tobą? A co wy znowu wymyśliliście? Co? W jakim radiu? Tato? Halo? Rozłączył się. Słuchajcie, on mówi, że jest z dzieciakami w radiu i kazał włączyć... Chodźcie. W radiu? Tak, na ten 74,9 mówi. Włącz. W Georadiu wita Państwa Barbara Lesicka. Dzisiejsza audycja ma niecodzienny przebieg, ponieważ gościmy w niej niezwykłych uczestników. A są z nami dziś pan Maurycy Serafinowicz, wieloletni podróżnik amator i dwoje jego wnucząt, Asia i Kornel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A co to wszystko ma znaczyć? Może opowiecie słuchaczom, jak się tu znaleźliście? No to było tak, że dziadek Maurycy ma plan, żeby przepłynąć kajakiem Wisłę, San, Dniestr, aż do Morza Czarnego. Szlakiem wikingów. No i dziadek ma kajak, ma żagiel, tylko że nie ma pieniędzy. Panie Maurycy, czy mógłby pan opowiedzieć coś więcej o swojej sytuacji? Bo wiem, że oprócz braku pieniędzy ma pan też poważne problemy ze zdrowiem. Trzeba powiedzieć, że mam zaawansowanego raka płuc. I wiem, że długo już nie pożyję.
cała kuracja jest piekielnie kosztowna. Rodzina wydała majątek na te wszystkie leki, badania. Wie pani, tak pomyślałem, że jakbym chciał realizować ten plan, który jest dla mnie bardzo ważny, to musiałbym natychmiast przerwać w ogóle tą kosztowną kurację. Rodzina pewnie jest przeciwna. Wnuczęta to nawet mi kibicują, ale i tak zdaję sobie sprawę, że to może być moja ostatnia wyprawa, z której mogę nie wrócić. Proszę w takim razie powiedzieć, dlaczego jest pan zdecydowany to zrobić, pomimo stanu pańskiego zdrowia? Jakby to pani powiedzieć. Miałem piękne życie. I tak samo chciałbym je pięknie zakończyć. A co na to pańska rodzina? O, muszę powiedzieć, że rodzina ze mną nie miała lekko. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale cóż. Chciałbym ją w tym miejscu jakoś przeprosić. Oni wiedzą, że ja się nie zmienię. Może nawet za to mnie bardziej kochają. Asiu i Kornelu, wy postanowiliście zrobić wszystko, żeby pomóc dziadkowi wyruszyć. Bierzecie udział w przygotowaniach? Tak, to znaczy na razie zaczęliśmy, no i szybko się okazało, że potrzebne są te pieniądze. I dlatego musieliśmy zastawić nasze rowery. No bo po co nam zimą? A wtedy pan Mariusz z Lombardu zadzwonił do jednej pani. I tak, trafiliście do naszej audycji. Tak, i bardzo dziękujemy panu Mariuszowi z Lombardu. A dlaczego tak wam zależy, żeby dziadkowi się udało? No bo dziadek jest super i chcemy, żeby był szczęśliwy. Myślę, proszę państwa, że pan Maurycy jest wspaniałym dowodem na to, że nawet śmiertelny wyrok nie jest w stanie przepędzić woli do życia i walki o spełnienie swoich marzeń. Mam wielką nadzieję, że znajdą się chętni, którzy wesprą pana Maurycego i uda nam się wspólnie doprowadzić jego wielką, nie waham się użyć tego słowa, wyprawę do skutku. Po wszelkie informacje proszę dzwonić do naszej redakcji. Boże, jaka to wzruszająca historia. No, mam nadzieję, że mu się uda. Prawie się popłakałam, słuchając tej audycji. A najlepsze jest to, że później znaleźli się sponsorzy i pan Maurycy popłynął i wrócił, a potem jeszcze był u nas w Lombardzie dziękować. A wszyscy mówili, że pożyje góra pół roku. Wieczorem Mariusz i Julka chcieli spędzić czas z Olgą. Zaplanowali wspólne oglądanie filmu. No, to mamy kino domowe pełną gębą. To co, oglądamy? Nie, nie mogę, dajcie mi spokój. Olga, proszę cię, zostań z nami. Przepraszam, wiem, że jestem okropna, a wy się staracie, ale ja muszę być teraz sama. To co? My razem obejrzymy? Wiesz, chyba wolę pójść do mam. Julka bardzo mi zaimponowała. Nie sądziłem, że będzie miała w sobie aż tyle cierpliwości i zaangażowania. Bałem się tylko, że to i tak nie wystarczy, żeby pomóc Oldze. W następnym odcinku Marta pomaga starszemu małżeństwu. Znalazłam Co? fundację, która pomoże tym starszym ludziom. Ziutek popada w kolejne kłopoty. Ty symulancie! To ja się za tobą zwijam, na każde wyzwanie jestem, a ty mi takie numery? To się na pewno da jakoś wyjaśnić, prawda, panie Ziutku? Bernadetta i Beton podejmują ważną życiową decyzję. Chcesz się mnie pozbyć? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.